Smart ogrzewanie jest kluczowe. To jest jeden z podstawowych elementów smart domu, który powinniście mieć razem tam z alarmem. I dzisiaj pokażemy Wam jedno z rozwiązań, które możecie u siebie wdrożyć, czyli Eve Thermo. Głowica od Eve, która jest dedykowana dla HomeKita. Zapraszam do recenzji. Eve posiada całą serię urządzeń dla HomeKit, czyli jeżeli kupujecie cokolwiek od tego producenta, no to wiecie, że to będzie bardzo dobrze działało z rozwiązaniami Apple. Oczywiście nie tylko, można go też przecież podpiąć do Home Assistanta, no ale mimo wszystko ten znaczek Apple HomeKit tutaj sugeruje, że z tym systemem to działa najlepiej. Sama głowica, no to jest głowica dla grzejników, czyli ją nakręcacie na grzejnik w miejsce zwykłej głowicy. No i otwórzmy opakowanie i zobaczmy, co znajduje się w środku. Tak wygląda sama głowica. Tak jak widzicie, jest ona dosyć nietypowa, bo jest kwadratowa. Tutaj mam za sobą swoją starą głowicę i to jest bardziej coś, co kojarzymy przytwierdzone do grzejników. Eve zdecydowało się trochę pokombinować z wyglądem. Czy to się podoba, czy nie, no to już jest stricte kwestia gustu. To już jest zresztą trzecia generacja Eve Thermo, jeżeli chodzi już o konkretne modele, więc jest dosyć mocno dopracowana. Na co możemy zwrócić uwagę? Po pierwsze, tu jest wyświetlacz. Jego praktycznie nie widzicie na tym filmie i o to w tym chodzi, bo proszę, jak się dopiero go dotknie, to w tym momencie pojawia się temperatura, która jest zadana na głowicy. Dzięki czemu to jest biały na białym i jest to bardzo minimalistyczne. A ja lubię minimalistyczne rzeczy, więc nie mamy jakiegoś wielkiego wyświetlacza czarnego, który tutaj jest, albo co gorsze jeszcze taki wyświetlacz, który ma bardzo dużo informacji, w którym zobaczycie i ostatnie wiadomości, i temperaturę tutaj, i u sąsiada, i godzinę w 3 różnych strefach czasowych. Ja tego nie potrzebuję. Potrzebuję wiedzieć, na ile jest nastawiony grzejnik. I to jest właśnie bardzo fajne. Poza tym, tak jak widzicie, no ona jest niby wszystko jednolite. W tym miejscu mamy jeszcze sam kod HomeKit, żeby móc sobie dodać tą głowicę do naszego domu. Oczywiście ten kod HomeKit znajdziecie również w samej instrukcji, którą zaraz pokażę, ale no pewnie po jakimś czasie pudełka się pozbędziecie, instrukcji się pozbędziecie, więc to będzie przydatne, ale jak widzicie, to się troszkę odkleja, więc ja zawsze proponuję, żeby sobie to gdzieś zapisać. Są fajne aplikacje, dzięki którym możecie swoje kody pozapisywać i zawsze je pamiętać. Ja korzystam i polecam. Więc tak wygląda głowica, a w tym miejscu są baterie zasilające. To są 2 razy paluszki AA. Dostajemy w zestawie baterie, więc nie musimy się martwić, czy mamy je w domu, czy nie. Akurat w tym momencie próbowała coś podziałać. Więc zasilamy je 2 paluszkami AA i około roku powinna spokojnie wytrzymać. Sprawdźmy, co jeszcze znajdziemy w opakowaniu. W opakowaniu znajdziecie przejściówki, bo ta głowica pasuje do grzejników z zaworami Danfossa, Ra, Rav i Ravl i dzięki takim przejściówkom jesteście w stanie dopasować ją do swojego grzejnika. To jest raczej standard, żeby z inteligentnymi głowicami były też trochę różnego rodzaju przejściówek. Te są akurat plastikowe. Ja widziałem tam w innych modelach metalowe, no ale to też da radę. No i znajdujemy jeszcze instrukcję łącznie z kodem HomeKit. I tutaj taką małą śrubę z nakrętką, żeby ją jeszcze zamontować. Teraz przejdziemy do aplikacji. Do aplikacji DOM oraz aplikacji Eve, bo możemy głowicą zarządzać zarówno w jednej, jak i w drugiej aplikacji, a Eve jest nazywana najlepszą aplikacją do HomeKit, mimo tego, że to Apple DOM jest tą główną. Ale tak, teraz powinniście zobaczyć wszystkie urządzenia, które tam aktualnie posiadam. Tutaj możecie zobaczyć łazienkę Eve Thermo. Jak ja ją sobie włączę, no to teraz tak. Aktualnie w łazience jest 24 stopnie.
a ja mam ustawione, żeby tak naprawdę rozpoczęło się grzanie poniżej, jeżeli temperatura spadnie poniżej 19 stopni. Więc no, głowica nie grzeje, ale mogę sobie to ustawić. On teraz ma ogrzewam do 19,5 i na przykład mogę sobie ustawić, żeby ogrzewał do 27 stopni. Więc w samej aplikacji DOM za pomocą takiego wygodnego suwaka możecie ustawić temperaturę, do jakiej głowica ma podgrzewać. Gdy wejdziemy sobie w ustawienia, to mamy tak, jednostki, stopnie Celsjusza albo Fahrenheity, jeżeli wolicie Fahrenheity. No, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tej opcji ze stopniami Celsjusza. Mamy poziom baterii, jaki się w nich znajduje. Poziom baterii 85%, a u mnie ta głowica jest podłączona około 2 miesięcy. Więc spokojnie na rok powinno wystarczyć. Aktualnie nie ma tam podładowywania. Automatyzacje, bo tak naprawdę automatyzacje są tutaj kluczowe i możemy je sobie ustawić z poziomu Apple DOM. Możemy sobie ustawić, żeby głowica się wyłączyła, gdy ktoś wychodzi z domu, żeby się włączyła, kiedy ktoś przyszedł do domu. Możemy sobie ustawić harmonogramy, czyli jak sobie wejdę w automatyzację i mamy różne pory dnia, na przykład niech będzie zachód słońca. Ja sobie wybiorę tą if termo, to wtedy mogę ustawić, że na przykład kiedy będzie ten zachód słońca, no to ustawiamy do 22,5 stopnia. Czyli wszystkie te opcje automatyzacji to jest właśnie bardzo fajne, bo tak powinniśmy korzystać z tego inteligentnego ogrzewania. Powinniśmy sobie poustawiać te automatyzacje na początku, żeby potem o nich nie pamiętać. Czyli gdy na przykład wyjedziemy na wakacje, to temperatura w mieszkaniu czy tam w domu nam się obniża. A gdy wracamy, no to z odpowiednim wyprzedzeniem już zaczynamy grzać, tak żeby była dokładnie taka, jaką chcemy w trakcie, gdy już wrócimy. Więc to jest aplikacja DOM. Po co aplikacja IF? Aplikacja IF jest o tyle fajniejsza, że daje nam trochę większe możliwości konfiguracji oraz analitykę. I to jest naprawdę fajny temat. Więc tak jak widzicie, no to też mam możliwość zmiany temperatury, tam ustawienie sobie jakiegoś harmonogramu, ale to, co jest tutaj, w tym miejscu, to jest zmiana temperatury w czasie. Czyli pokazuje, jaka była temperatura wcześniej, dzięki czemu mogę sobie przeanalizować, czy na przykład nie było zbyt ciepło w danych momentach, albo zbyt zimno, albo na przykład czy jakaś automatyzacja nie uruchamia tej głowicy samoczynnie. Mam jedną z automatyzacji, ostatnio odkryłem, że jak otwieram drzwi i wchodzę do domu, to mi włącza radio w telewizorze i to było lekkie zdziwienie z mojej strony. Więc też może tak być, że poustawiacie, pozmieniacie automatyzację i okaże się, że grzejecie wtedy, kiedy Was w domu nie ma, a tego nie chcecie. Gdy sobie wejdziemy głębiej w tą analitykę, no to możemy sobie ustawiać z perspektywy godzin, dni, tygodni oraz nawet miesięcy. Dajmy tutaj sobie dni, żeby to było w miarę równolegle. Widzicie, że mam cały czas w miarę stałą temperaturę tam 24 stopni, a gdy sobie zobaczymy target temperature, to widzimy, że chciałem akurat w tych ostatnich dniach trochę obniżyć temperaturę, czyli mieć ją w okolicach tam 20 stopni, przez co głowica tak naprawdę nie grzała tam w przeciągu ostatnich 2-3 dni. I gdzie tu jest problem? Prawdopodobnie na termostacie, bo tam są jeszcze, muszę je skonfigurować, że cały czas ta temperatura jest trochę zbyt wysoka. I albo tutaj mogę sobie podwyższyć temperaturę na głowicy, jeżeli będę chciał mieć cieplej, albo obniżę temperaturę na termostacie, ale finalnie wygląda to w ten sposób, że coś tu jest nie tak. No i takiej analityki w aplikacji zwykłej Apple DOM nie znajdziecie. A z samych jeszcze takich opcji dodatkowych mamy też automatyzację oczywiście, jeżeli będziemy chcieli. One są zintegrowane z naszym domem, więc to, co tutaj pozmieniamy, jest też jakby ma odzwierciedlenie tam. Pokazuje nam, czy w danym momencie głowica grzeje czy nie, czy jest otwarta czy nie, oraz ma tą opcję związaną z wykryciem otwarcia okna. Czyli jeżeli macie głowicę na przykład w pomieszczeniu i tam jest okno i otworzycie okno, czyli temperatura drastycznie spadnie, głowica inteligentnie to wychwyci i przestanie grzać. No bo po co grzać pomieszczenie, jeżeli jest otwarte okno?
Chociaż lepiej to działa, gdy to połączycie po prostu z kontaktronem i gdy kontaktron wychwyci otwarcie okna, no to wtedy zamykamy tą głowicę. No ale sami widzicie, że warto jest mieć i Apple Dom, i Eve HomeKit. Tak naprawdę to, co Wam przed chwilą opowiedziałem, jest przy okazji podsumowaniem tej głowicy. Mam nadzieję, że dotknąłem wszystkich tych elementów, o których powinienem opowiedzieć. Ono jeszcze posiada tryb urlopowy, ale o tym wspominałem przy okazji samej aplikacji. Więc jeżeli szukacie, zastanawiacie się po pierwsze, czy warto mieć inteligentne ogrzewanie. Oczywiście. Czy są fajne głowice, które mają natywne wsparcie dla HomeKit, trzymam ją w ręku. I więc mogę Wam polecić Eve Thermo Connected trzeciej generacji. Podejrzewam, że czwarta, jak wyjdzie, to będzie już wspierała Thread. Eve jest zresztą jedną z pierwszych firm, które wspiera tą technologię, więc podejrzewam, że to się już wkrótce pojawi. No i tak naprawdę to tyle z tej recenzji. Koniecznie obejrzyjcie pozostałe recenzje Eve na naszym kanale, żeby zobaczyć, jak wiele fajnych rozwiązań HomeKit jeszcze możecie znaleźć. No i dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.